Hopla! Mamy tu przesyłkę. Według producenta Reximex Tron... Tron... O kurde, jaki ciężki. Ta wersja Reximexa zainteresowała mnie dlatego, że daje bardzo dużo możliwości przystosowania tego karabinka do strzelca. Sobie ją rozpakujmy. Mam nadzieję, że nie potnę wszystkiego. Tak jakby Mikołaj wcześniej w tym roku. Jest Reximex. Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Dzisiaj przychodzę do Was z karabinkiem od producenta firmy Reximex. Będąc na targach IWA 2026, jeden taki karabinek na stoisku Reximexa wydawał mi się dosyć interesujący. Całą relację możecie sobie zobaczyć na moim kanale, bardzo zapraszam. Pełny film z targów IWA 2026, tam macie już zamieszczony. Natomiast mam tutaj już, jak widzieliście, wypakowany. I teraz razem z Wami zróbmy sobie otwarcie. Na początek, jeszcze zanim go otworzę, sprawdzę, jaka jest długość w ogóle futerału. Z takim futerałem go dostajecie. No mniej więcej 97 cm. Także nie jest to jakiś wielki futerał. Myślę, że do większości samochodów się zmieści. Tutaj zaczaski są, kurde, bardzo mocno to odchodzą. I co? Reximex Tron generacja druga. W komplecie. Oczywiście Reximex. O kurde, jaki ciężki. Oprócz samego karabinka dodatkowe elementy. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. Dwa magazynki. To się jakoś otwiera? Czy to jest zgrzane na chama? Jest też parę tarczek się znalazło. No, przydadzą się. Myślałem, że przestrzeliny, ale nie. Tutaj tak samo tarczka. Dobra, tutaj mamy prawdopodobnie złączkę do ładowania, jakąś przejściówkę i tak jak wspominałem, dwa magazynki plastikowe, niewielkie i instrukcja. Najważniejsze, power adjustment, to się przyda. Reximex to znana w Polsce turecka marka, znana przede wszystkim z karabinków typu Reximex Lyra, które są bardzo popularne. Tutaj widzicie jeden z tych właśnie karabinków. Może niebawem zagości na moim kanale, zobaczymy. Natomiast dzisiaj mam dla Was inną wersję od tureckiego producenta. To jest Reximex Tron generacja druga. Ten karabinek to karabinek typu Bullpup. Cały ten korpus jest przesunięty do tyłu. To jest wersja 4,5 mm w 17 dżulach z butlą o pojemności 480 cm3. I co ciekawe, tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy zbiornik, oni to nazywają pre-chamber, ale bardzo podobne do FX-owego plenum, o pojemności 18 cm3. Czyli razem mamy sporo powietrza, którego możemy użyć do naszej zabawy. Jeśli chodzi o Reximex Tron, to jest podstawowa wersja Black, ale także możecie mieć wersję z karbonowym zbiornikiem, możecie mieć wersję w malowaniu Skull albo Camo, także trochę jest do wyboru. Według producenta ten karabinek waży 3,5 kg, co wydaje mi się jest nieco cięższy, oraz długość całkowita to jest 85 cm, a sama lufa ma 58 cm. Sprawdźmy sobie. Czyli całkowita według producenta to 85 cm i to się zgadza, a sama lufa ma mieć 58. Czyli lufa powinna być gdzieś do tego miejsca. No, mnie się wydaje, że trochę dalej, ale nie będę się kłócił. Natomiast jeśli chodzi o tą wagę, no to powiem Wam, naprawdę czuć go pod ręką, więc sobie go zważmy. Tutaj mam wagę. Proszę bardzo.
Jak widzieliście, 4 kg, więc to 3,5 jest trochę zaniżone. Może jest to dlatego, że tutaj jest zbiornik stalowy, może waga jest podana do zbiornika karbonowego, co miałoby sens. Tak jak wspominałem, lufa jest 4,5 mm, przystosowana do śrutu, lufa jest gwintowana. Od góry mamy szynę Picatinny i co jest ciekawe w tej szynie, szyna jest 22 mm, ale także 11 mm. Oznacza to, że jeżeli macie już jakąś lunetę z montażem od Waszego poprzedniego sprzętu, to będzie można ją tu zastosować, lub odwrotnie, jeśli macie sprzęt, na który już jest szyna 22 mm i macie na tym jakiś montaż albo lunetę, to możecie ją tutaj także zamontować. Od dołu tutaj widać jest szyna tylko 22 mm. I co ja sobie teraz zrobię? No bo tak jak mówiłem, już trochę ciężki jest. Założymy sobie bipod. Dobra, mamy to. Mamy zamontowany bipod i teraz, tak jak wspominałem, ten zbiornik ma pojemność 480 cm plus 18 to takie ichniejsze plenum, czyli według deklaracji producenta z 4,5 mm, dokładnie z takiego modelu, można oddać 168 strzałów. Oczywiście sprawdzę to dla Was, zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Butle można naładować do 250 bar, także też spoko. Dla tych wszystkich z Was, strzelców, którzy lubią mieć dużą możliwość, sporą możliwość regulacji tego karabinka, jest tutaj naprawdę dużo możliwości. Po pierwsze, mamy tutaj manometr do ciśnienia, które znajduje się w zbiorniku, i drugi manometr do regulatora ciśnienia. Dzięki temu możemy regulować sobie ciśnienie na regulatorze, jeśli jest nam to potrzebne. Dodatkowo do regulacji mocy tej wiatrówki możemy używać tutaj pokrętła, które jest akurat z drugiej strony, identyczne. I mamy jeszcze regulację zbijaka. Także mamy tutaj cały wachlarz możliwości regulacji tego oto pneumatyka, tej wiatrówki. Co jeszcze ciekawe, na końcu mamy stopkę gumową. Ta stopka gumowa tutaj ma przycisk. Dzięki temu możemy ją sobie obniżyć, jeśli chcemy. I ile chcemy. Tutaj jest już na maksa. Port ładowania, pneumatyka, dwustopniowy spust i ciekawa opcja, którą chcę Wam jeszcze pokazać, to jest zabezpieczenie przed przypadkowym strzałem, czyli tak zwane safety. W tej chwili karabinek jest ustawiony na włączone zabezpieczenie, czyli z niego nie można oddać strzału. Zwolnienie tej blokady następuje poprzez tutaj taki przełącznik, który musimy dać w dół. Jak jest w tej pozycji, możemy wtedy już z niego strzelać. Zamykamy i znowu jest włączone zabezpieczenie przed strzałem. W tej wersji, którą tutaj widzicie, jak i w innych wersjach, mamy uchwyt pistoletowy, co jest dosyć przyjemną sprawą, jeśli chodzi o uchwyt tego karabinka. Niestety problemem jest tutaj, nie ma żadnego podwyższenia, także może być to dosyć problematyczne dla niektórych strzelców. Natomiast jeśli chodzi o kaliber, jest to ciekawe. Ta wersja jest 4,5 mm, ale może być także 5,5 mm, może być także 6,35. I teraz możliwości tego sprzętu, według oczywiście producenta, bo tego na razie nie wiem, to sobie jeszcze sprawdzimy. W wersji 4,5 mm może osiągnąć przy dobrych odpowiednich wiatrach 26 Joule, aż do 50 Joule z wersji 6,35. Także jest to wystarczająca ilość mocy, żeby strzelać sobie na daleki dystans. Co do mocy, to tak jak wspominałem, macie tutaj lufę gwintowaną i teraz pokażę Wam, o co chodzi z tą lufą. Jeśli chodzi o lufę, to lufa ma wbudowany tłumik i teraz może Wam nawet to uda się pokazać. Proszę bardzo, tutaj jest tłumik. Także lufa w ogóle fajna, gruba, znaczy osłona lufy w zasadzie. Także robi robotę. Dobra, zakręcę sobie to. Ale jeszcze, jeśli chodzi o tą lufę, na samym początku macie gwint. Gdybyście jeszcze bardziej chcieli go wyciszyć. Naprawdę fajna sprawa, jeśli chodzi o jakieś strzelanie przy domowym ogródku, oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa, wiadomo, to możecie tutaj sobie nakręcić jeszcze jeden tłumik. Żeby nie było tak łyso, załóżmy sobie na tą szynę jeszcze jakąś lunetę. Ja tutaj mam lunetę Weiland Zephyr 6 do 24 razy 50.
I teraz przez to, że szyna jest nieco skrócona, żeby też 11 mm pasowało, trzeba sobie, a może tak wystarczy, trzeba sobie dobrze trafić. Tutaj mam montaż średni 22 mm. A lunetę już pewnie znacie z moich poprzednich filmów. Teraz możemy rozpocząć strzelanie z tego pneumatyka. Mamy gotowy sprzęt. Co ciekawe, ta wersja przychodzi do nas, przynajmniej do mnie przyszła, wstępnie naładowanym kartuszem. Czyli w tym cylindrze jest już powietrze. Możecie zobaczyć sobie tutaj na manometrze, zrobię Wam przebitkę. Jest już naładowany do jakichś 100, prawie 200 bar. Także taka ciekawostka. Nie zawsze tak się zdarza. Magazynek na 14 śrucin. W komplecie są dwa takie magazynki. Otwieracie sobie plastik tutaj, przeciwną stronę do wskazówek zegara. Proszę bardzo. I śrut po śrucie przesuwacie, aż naładujecie sobie go do pełna. Dobra, ale żeby na przykład wystartować w zawodach, przykładowo Hunter Field Target, możecie z czymś takim pojechać, jest w 17 joulach. No, prędkość trzeba jeszcze będzie sprawdzić, zobaczymy to później, ale tutaj macie jeszcze taki plastik dodatkowo z jednym otworem. To jest wkładka jednostrzałowa, czyli możecie śrut po śrucie ładować trudno to nazwać magazynkiem, ale do tej wkładki i można z tego z powodzeniem strzelać. Powiem Wam, że koncepcyjnie jest to bardzo karabinek zbliżony do na przykład FX Impact M4, którego tutaj widzę. Natomiast ten ma praktycznie te same plusy, co taki karabinek od FX-a. Regulacja samego regulatora ciśnienia, regulacja przepływu powietrza, czyli energii, regulacja zbijaka. No, te same opcje. A dodatkowo, tak samo jak w FX-ie, lufa jest wymienna. Czyli można sobie zmienić kaliber z 4,5 na 5,5, jeśli chcemy się pobawić, albo na 6,35. Także no, koncepcja taka FX-owa, taki FX za 1/5 ceny. Jest kilka rzeczy, które mogłyby zostać poprawione w tej wersji, no ale nie oszukujmy się, w karabinku za 2000, jeśli mamy tyle opcji regulacji, tyle opcji tuningu, że tak powiem, no to naprawdę mega fajna sprawa, przynajmniej dla mnie. Na pierwszy rzut oka jest kilka elementów, które można by poprawić. Pierwszy to jest ten tutaj port ładowania. Spróbuję pokazać Wam na przebitce, ile gwintu wystaje. Tak naprawdę wygląda, jakby ten port był zbyt długi i ja nawet sprawdzę sobie, ale nie, jest wkręcony. Tak jakby za dużo tego gwintu tutaj zostaje i nie dolega. To samo jest z manometrami. Jak spojrzymy sobie z góry, to wyglądają, jakby był jeden bardziej dokręcony, drugi mniej. Dodatkowo mechanizm przeładowania, fajna jest ta dźwignia boczna, jest dosyć wygodna, ale już po prostu otwierając czuję tutaj duży opór, tak jakby była konieczność jego przesmarowania. No zobaczymy, czy tak będzie trzeba zrobić, czy nie. No i w tej wersji, co mi się nie podoba, to ta butla stalowa, zwiększa jego ciężar bardzo. Jeśli miałbym coś zmienić, to pewnie butlę wymieniłbym na karbonową, kevlarową w sensie. Co do samej butli jest jeszcze też, a propos FX-a, znowu będę tutaj do tego dążył, ma tutaj zawór, także możecie ją odkręcić pod ciśnieniem i tak naprawdę już usłyszycie tylko psyknięcie, które opróżni, tak naprawdę zejdzie powietrze, ciśnienie z tego pneumatyka. No jeszcze z regulatora oczywiście trzeba to powietrze spuścić, jeśli chcemy coś więcej z nim zrobić. Koniec gadania. Czas porobić jakieś testy. Jeśli chodzi o testy, sprawdzimy go sobie na 25 metrów, sprawdzimy go sobie, jeśli będzie spoko, sprawdzimy go sobie na 50 metrów, zobaczymy, ile jest realnie strzałów z całego zbiornika. Przypominam, producent podaje 168 strzałów. Przez to, że jest to regulowany sprzęt z regulatorem, zakładam, że te strzały będą równe, to też sobie sprawdzimy, weźmiemy sobie chrono, sprawdzimy jaka w ogóle jest prędkość na samym początku tego karabinka przy pierwszym strzelaniu. Oczywiście soundcheck sobie zrobimy, sprawdzimy jaki jest głośny, chociaż z tłumikiem no to zakładam, że nie. I co? Do samego strzelania użyjemy śrutów
na przykład HN Barracuda 8 0,5,5 grama. Tak samo weźmiemy sobie JSB Exact Diabolo, weźmiemy sobie także JSB Exact Diabolo Short, żeby sprawdzić, czy lufa jest wybredna, czy lufa preferuje któryś konkretny śrut, czy będzie to bez znaczenia na dystansach 25 i 50 metrów. Tu jeszcze mamy Quissa Streamline'a, tak samo sobie go sprawdzimy. O właśnie, tutaj mam tego shorta, o którym wspominałem. Może jeszcze wezmę jakiegoś jednego Exacta, żeby była jeszcze inna matryca. I na końcu sobie sprawdzimy jeszcze HN-a, to jest Barracuda cięższa, to jest 0,69 grama, czyli cięższy od Exacta. Zobaczymy, może ten będzie miał najlepsze parametry lotu. Dobra, to co? Napełniamy go do pełna i lecimy postrzelać. Bądźcie ze mną. Do następnego. Chwilę później jestem na strzelnicy. Niestety dzisiaj dużo patenciarzy, więc pewnie będzie głośno. Nawet może w tle słyszycie, jak już strzelają. Ja założyłem słuchawki. Tam wstępnie przygotowałem statyw. Zaczniemy na 25 metrów. Zobaczę w ogóle, czy uda mi się znaleźć na tarczy, ponieważ to będzie pierwszy strzał. Oczywiście jeszcze sobie odpalę chrono do tego. No i co? Zapraszam do relacji. Tak jak słychać, dużo dzisiaj strzelców sportowych. Fajnie, im więcej broni, im więcej strzelców, tym lepiej. To lecimy testować. Safety off. Jest. Czyli trochę w prawo. Drugi strzał. Jeszcze w prawo i sporo do góry. Jeszcze trochę do góry. 237. Kurde! Naprawdę? Czwarty strzał 237. Ale trzyma prędkość. Czas przygotowawczy, lewy dół. No, szybkość parowi. Niesamowite. Jeszcze sobie dwa w prawo.
I ostatni. 14 strzałów. Plus minus 1 metr na sekundę. Niesamowite. Diabolo JSP, matryca 54. 14 strzałów. Sprawdźmy to sobie. Środkowa tarcza. Środek krzyża. Muszę sobie go trochę przesunąć. Co się stało? Niesamowite. Przeciek, ale jaja. Reximex. Regulator 0. Powiem wam, niezłe jaja. Ile oddałem? 15 strzałów? Może 17? Też tak mam tu dokładnie. 238 był ostatni i to był 15 strzał. A teraz mamy. Posłuchajcie. Tu była pierwsza grupa, tu tworzyła się druga grupa, strzeliliśmy tu, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no w sumie 15 strzałów udało się oddać. No powiem wam, niesamowite, nie zdążyłem się nawet pobawić. 15 strzałów, wyciek, jakiś o-ring puścił, nie wiadomo. Gwarancja, no cóż zrobić, dobra, uciekam stąd, bo tu jeszcze strzelają, więc czekają na mnie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeszcze wam pokażę chwilę później. Mega zimny. Po wycieku pierwszy regulator 0 od butli. Regulator ciśnienia 0. Dziękujemy. Do widzenia. Reximex Dron. Coś mogę wam powiedzieć jeszcze po tych 15 strzałach. Na pewno spust jest do regulacji, bardzo ciężko chodzi, albo do przesmarowania. Tak samo ładowanie, to też trzeba ogarnąć. No i co, no, jest mi smutno, przygotowałem się na dłuższe strzelanie. Dla was zbudowałem kamery, stawiałem tarcze i tak dalej, żeby nic nie zapomnieć. Także jak możecie, to zostawcie mi jakąś łapkę albo suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, ewentualnie podbijcie film, jak będzie mi niezmiernie miło, bo póki co to jest mi trochę smutno. Także dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.